Szymon Zdończek, członek zarządu, dyrektor zarządzający w Caripol Polska. Opowiem o tym, jak zaczęła się historia Scaleinerów. Zaczęła się oczywiście od zakupu działki. Działkę sprzedawała hiszpańska grupa. Było wielu chętnych. Były to trudne negocjacje, burzliwe. Przeważyła znajomość hiszpańskiego. I to dokładnie tego dialektu, o którym posługiwał się sprzedający. Jeden z naszych udziałowców znał dobrze hiszpański i uczył się go właśnie na północy Hiszpanii. I ten dialekt jest różny od hiszpańskiego z Madrytu. W trakcie negocjacji po hiszpańsku jeden z naszych udziałowców zwrócił się do sprzedających: Hola amigos, panowie, wy chyba nie jesteście z Madrytu. I myślę, że w tym ich trochę kupił, że ich przekonał do siebie i polubili się panowie i te relacje cały czas do dnia dzisiejszego są utrzymywane. Mamy regularne spotkania raz w roku, czyli udało nam się po zamknięciu sprzedaży pozostać w dobrych relacjach, przyjacielskich relacjach, co sobie bardzo cenimy. Działka była sprzedawana z projektem. Ten projekt zakładał zagospodarowanie całego narożnika Ronda Daszyńskiego, czyli częściowo na działce, którą kupiła nasza konkurencja, nasi sąsiedzi. My gdzieś postanowiliśmy odejść od tej koncepcji, nasi sąsiedzi również, i zaczęliśmy projekt od początku. Zatrudniliśmy pracownię APA Wojciechowskiej, z którą współpracowaliśmy wcześniej, współpracujemy do dziś. Mieliśmy też długie negocjacje z miastem, co można, co nie można, jakie wskaźniki, jakie wysokości. Tutaj miasto bardzo sztywno narzucało te parametry i musieliśmy zaprojektować budynki tak, żeby były funkcjonalne, a jednocześnie, żeby spełniały te parametry narzucone przez miasto. Dużym wyzwaniem było dla nas i taką dużą decyzją, od czego zacząć. Czy od tego budynku, który jest dalej od ronda, wynająć go i następnie przejść do tego, który jest bliżej, czy na odwrót. Postanowiliśmy iść na całość, czyli zaczęliśmy od wyższego budynku, który jest bliżej ronda, bliżej drogi. Było to dla nas dużym wyzwaniem zarówno finansowym, jak i technicznym, ponieważ jest to najwyższy budynek w naszej grupie. Jest to również największa wartość, jaką pompowaliśmy w jeden projekt do tej pory, więc było to dla nas dużym wyzwaniem, ale jednak chcieliśmy pokazać, że potrafimy, chcieliśmy dowieść wysokiej jakości projekt i myślę, że dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nam się to udało. Ta decyzja też spowodowała, że Scaleinera II buduje się trochę trudniej. Z uwagi na to, że jesteśmy otoczeni innymi budynkami, mamy ciasną działkę, musimy logistycznie bardzo szczegółowo planować, co, kiedy dowozimy, jak to organizujemy. Jest to wyzwanie, ale już teraz, będąc na budowie, widzimy, że ten budynek idealnie się wpasował w pozostałą część działki. Widoki są bardzo ciekawe ze środka, jest bardzo dobrze naświetlony, także uważamy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Jeżeli chodzi o finansowanie jedynki, zrobiliśmy z bankiem PKO SA. Znaliśmy się, więc to dużo pomogło, ponieważ bank PKO SA finansował również naszą wcześniejszą inwestycję, przelech Jerozolimskich, Ekwator 4. Udało nam się uzyskać dobre finansowanie bez tak zwanego pre-lease'a, czyli bez dużego najemcy. Budowaliśmy w 100% spekulacyjnie, nie mieliśmy zabezpieczonego żadnego najemcy. Mimo to bank nam zaufał. Jeżeli chodzi o Scaleiner 2, kontynuujemy też z tym bankiem, czyli uznając się wzajemnie, udowadniając, że potrafimy dowieść wysokiej jakości projekt. Bank również postanowił nam zaufać i Scaleiner 2 również uzyskał kredyt budowlany w banku PKO bez żadnego pre-lease'a. Zaczynając w ogóle koncepcję Scaleinera 2, wyszliśmy od głównej wytycznej projektowej uzyskać BREEAM Outstanding, czyli najwyższy możliwy certyfikat. Całe, że tak powiem, projektowanie techniczne, jeżeli chodzi o systemy, dostosowywaliśmy pod ten certyfikat. A jednocześnie, żeby projekt był wydajny, czyli żeby koszty eksploatacyjne były jak najniższe. To były takie dwie rzeczy, które były wiodące, jeżeli chodzi o taki techniczny aspekt projektowania. Jeżeli chodzi o architekturę, byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wygląda Scaleiner i chcieliśmy jak najmniej zmieniać, czyli chcieliśmy, żeby z zewnątrz te budynki wyglądały na spójne, żeby każdy poziom powtarzalny był na tej samej żadnej, na tej samej wysokości, żeby elewacja była możliwie zbliżona, żebyśmy będąc w lobby nie czuli, czy jesteśmy w pierwszej fazie, czy w drugiej. Bardzo lubimy windy w Scaleinerze 1, dlatego postanowiliśmy w ogóle wnętrza wind zachować w 100% takie same, jeżeli chodzi o dwójkę, jeżeli chodzi o wystrój i to, jak one wyglądają, barwę światła, typ żarówek, wszystkie detale kopiujemy. Jeżeli chodzi o technologię, analizujemy pewne punkty, sprawdzamy, co jest dostępne. Jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o kontrolę dostępów, no to karty, które były dostępne w Scaleinerze 1 już w tym momencie nie są najlepsze, dlatego w Scaleinerze 2 już robimy update, jeżeli chodzi o czytniki, jeżeli chodzi o kartę. Sprawdzamy możliwość, jeżeli chodzi o chłodzenie. Początkowo zakładaliśmy ten sam system chłodzenia budynku. To najbardziej energochłonny element. Koszty service charge mocno zależą od tego, jak chłodzimy w lato.
to taki budynek. Początkowo zakładaliśmy projektowo utrzymanie tych systemów ze Skyliner jedynki jako najbardziej nowoczesne na rynku i tak w projekcie było, jednak już po wygraniu kontraktu przez Warbut do nas wyszedł z propozycją zmiany tego systemu z uwagi na poprawę wydajności. Przeanalizowaliśmy te możliwości, uznaliśmy, że faktycznie ta zmiana pozwoli nam obniżyć koszty eksploatacyjne w długim terminie. Podjęliśmy decyzję już po wyborze generalnego wykonawcy, że zmieniamy system. To też jest tak, że jeżeli widzimy, że na rynku jest coś dostępne, jakieś rozwiązanie, które jest nowocześniejsze od tego, który mamy, czy typ gazu na przykład, czy urządzenia elektryczne, które nam pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo, być bardziej nowoczesnymi, no to mamy umowę z generalnym wykonawcą, że zawsze podchodzimy do takich tematów, analizujemy. Jeżeli coś jest droższe, to dopłacamy do takiego rozwiązania i chcemy jednak, żeby ten budynek był jak najbardziej aktualny w momencie, gdy będziemy go oddawać do użytku. Budujemy w 100% spekulacyjnie, czyli nie mamy żadnego najemcy na etapie koncepcji czy rozpoczęcia budowy. Jest to decyzja świadoma z uwagi na to, że zabezpieczając taki najem na wczesnym etapie, no nie ukrywam, trzeba dać bardzo preferencyjne warunki. Wolimy wziąć to ryzyko na siebie i jednak sobie poprawić wynik, nie zabezpieczając tego najmu na wczesnym etapie. Dlatego jest to świadoma decyzja i nawet nie szukamy takiego najemcy na wczesnym etapie. Wolimy, żeby najemcy się pojawiali w trakcie budowy. Na rynek wyszliśmy, no tak naprawdę w momencie, gdy mieliśmy już zabezpieczone finansowanie, wybranego generalnego wykonawcę i mieliśmy ustalony harmonogram. Wybraliśmy sobie CBRE jako agenta, który nas reprezentuje. Oczywiście pracujemy również z innymi agencjami. Mocniejszy marketing rozpoczęliśmy w momencie, gdy osiągnęliśmy poziom zera. W ziemi czyha wiele zagrożeń i ryzyk. Też jest ryzyko pewnych opóźnień. Dlatego też nie chcieliśmy podejmować zobowiązań, dopóki nie byliśmy pewni, że będziemy mogli w terminie ten projekt dowieść. Czyli w momencie, gdy już osiągnęliśmy technicznie poziom zero, wiedzieliśmy, że te największe ryzyka, które się czają pod ziemią, są za nami. Wtedy wzmocniliśmy nasz marketing i zaczęliśmy bardziej intensywnie rozmawiać z potencjalnymi najemcami. Zainteresowanie jest duże. Wszyscy nam mówią, że trafiliśmy w jakąś tam lukę podajrzową. Potwierdzam generalnie, że zainteresowanie jest duże. Powierzchnia piętra to jest około 1000 metrów, więc jest to piętro bardzo chodliwe. Są piękne widoki, lokalizacja jest po prostu idealna. I to, co powiedzieliśmy, jest ta luka podażowa. Faktycznie w tym czasie, jeżeli chodzi o nowe budynki, nie mamy dużo konkurencji. Aspekty ESG, które są cały czas ważne dla wielu najemców, adresujemy w 100%. Dodatkowo też się śmieję, że trochę takie nasze hobby, że zabezpieczyliśmy zieloną energię dla Skyliner jedynki, zabezpieczyliśmy zieloną energię na czas budowy i w trakcie użytkowania do dwójki również będzie zielona energia. I dodatkowo weszliśmy w ogóle w biznes fotowoltaiki, kupiliśmy w tym roku 2 farmy. Chcemy rozszerzać to portfolio, jeżeli chodzi o produkcję prądu, tak żebyśmy mogli w 100% pokrywać nasze zapotrzebowanie właśnie z własnych źródeł odnawialnych. Te rzeczy sprawiają, że jest duże zainteresowanie. Rozmowy trwają, no bo to nie są szybkie decyzje, to są długie zobowiązania, twarde negocjacje prawne, twarde negocjacje komercyjne, które się teraz dzieją. Jeżeli chodzi o sam najem, powiem, że najwięcej zaczęło się dziać w momencie, gdy już ten budynek miał parę pięter. Taki skok zauważyłem, gdy zaczęliśmy montować elewację szklaną. To tak wydaje mi się, że potencjalnie najemcy widzą, że już ten budynek jest blisko. Chcemy wynająć jak największą część budynku przed oddaniem do użytkowania. Jeżeli chodzi o stawki, im wyżej, tym drożej. Zakres taki standardowej oferty to jest 26-28 euro. Jeżeli chodzi o płat eksploatacyjny, to my tutaj mamy włączone grzanie i chłodzenie i również energię elektryczną, która jest potrzebna do części wspólnej, więc sam najemca nie ma niespodzianek w trakcie użytkowania. Dzień dobry, nazywam się Michał Sadowski, pracuję w firmie A.P. Wojciechowski. Jak policzyłem wczoraj 32 lata. Myśmy poproszeni o analizę chłonności oraz o to, żeby zaproponować coś inwestorowi. Tak jak mamy to w WAP-ie, zrobiliśmy coś na kształt takiego wewnętrznego konkursu. Zrobiliśmy 5 prac, zrobiliśmy prezentację przed klientem i te 5 prac się w sposób zasadniczy między sobą różniły. Tak? Po pierwsze różniły się wielkością, po drugie różniły się agresywnością, po trzecie różniły się tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie, że ten projekt ma być wkomponowany w kontekst miejsca i w szerszym i węższym tego słowa znaczeniu. I my mieliśmy swojego preferowanego zwycięzcę, natomiast inwestor, co ciekawe, wybrał projekt, który nie charakteryzował się największą ilością metrów kwadratowych, ani nie charakteryzował się najbardziej spokojną linią, mówiąc tak łagodnie, ani nie charakteryzował się tym, że był jednym z szeregu. To jest projekt, który, mówią Anglicy, stand out of the row.
rzeczywiście wchodząc do tego budynku, czy też rzeczywiście oglądając go w panoramie miasta, natychmiast się widzi, który to jest budynek, natychmiast on jest relatywnie prosto rozpoznawalny poprzez zastosowanie kilku relatywnie prostych linii, czy też proporcji, czy zagrań materiałowo-geometrycznych. Pomiędzy tym, co wybrał inwestor, tym, co finalnie powstało, oczywiście jest zasadnicza różnica, czy też jest szereg różnic, natomiast pewne zasady i pewne główne idee towarzyszące temu pierwszemu budynkowi zostały skrupulatnie przez nas zachowane i wręcz uwypuklone. Tak? To niewiele osób widzi, ja miałem razy przyjemność oprowadzać po pierwszym Skylinerze i opowiadać, na co warto spojrzeć i czego nie widać na pierwszy rzut oka. Mianowicie cały Skyliner oparty jest na wielkiej ścianie, która jest fragmentem holu i ta ściana wychodzi i w jednym i w drugim kierunku z budynku, idzie przez cały budynek i wręcz jeszcze tworzy ten górny pióropuszcz. I w tej ścianie my sobie wydłubujemy takie tam nisze, czy też takie, nazwijmy hasłowo, wejścia do wind, wejścia do klatek schodowych, do wind frachtowych, do przestrzeni najmu komercyjnej i to powoduje, że jest taka wielka betonowa ściana. Ona nie ma ani znamion betonu architektonicznego, nie miała zresztą taka być. Po prostu i zwyczajnie to widać, że to jest taki raf materiał budowlany, bez specjalnego pacykowania i bez specjalnego troszczenia się o to, w jaki sposób to zostało wykonane. I dzięki temu, poprzez zderzenie takiego dosyć surowego w odbiorze betonu z bardzo wyrafinowanym, gładziuteńkim, lakierowanym drewnem i betonem architektonicznym w postaci tych ryflowanych płyt, mamy to, co zawsze mówił jeden z naszych inwestorów. Jeżeli we wnętrzu budynku ilość materiałów i kolorów przekracza 3, to jest już problem. W związku z powyższym mamy 3 materiały i jak gdyby na tym żeśmy się zatrzymali. Co prawda podłoga jest z Lastrico. Długo żeśmy szukali odpowiedniego wzoru i odpowiednich proporcji Lastrico. Nie ma w tej chwili w Polsce ani specjalnie dużej kultury wykonywania takich materiałów, ani specjalnych tradycji, bo to po prostu zanikło z wielu względów. W związku z powyższym w końcu znaleźliśmy Lastrico, które nam najbardziej odpowiadało. No i efekt finalny jest do zobaczenia. I pierwszy i drugi Skyliner nie były projektowane z całym szacunkiem po to, żeby maksymalizować ilość metrów kwadratowych. Ja zawsze powtarzam każdemu naszemu inwestorowi, szanowni państwo, my nie robimy metrów kwadratowych. My robimy coś, co z angielska nazywa się produktem, bo na końcu dnia wy jako deweloper najprawdopodobniej będziecie chcieli sprzedać ten produkt, tak? I wtedy metry kwadratowe są jednym z czynników tego, jaką cenę de facto osiągniecie, jak szybko sprzedacie tenże produkt. Kolejnymi czynnikami są to, czy i w jaki sposób budynek się na przykład wynajmuje. W związku z powyższym na pierwszym Skylinerze, ale i na drugim również mamy na dole funkcję publicznie dostępną, atrakcyjną i dla wszystkich. Na górze mamy funkcję publicznie dostępną, a na środku mamy, przepraszam za wyrażenie, maszynkę do zarabiania pieniędzy. I te biura, które są na środku, czyli pomiędzy dwiema strefami funkcji publicznych, muszą być zaprojektowane perfekt. Muszą być odpowiedniej głębokości, muszą być odpowiednio zwentylowane, muszą być odpowiednio doświetlone, muszą być odpowiednio komfortowe. I oba te budynki tą cechę posiadają. W związku z powyższym to jest trochę tak, że nie mówimy tylko i wyłącznie o metrach kwadratowych, bo natłuc metrów kwadratowych, które są łagodnie mówiąc suboptymalne, to nie jest nasza szkoła architektury i to nie jest nasza szkoła tego, w jaki sposób tłumaczymy naszym inwestorom, panowie, to niekoniecznie musi być tylko w Excelu, tylko metry znaczą. W drugim budynku jest szereg uwarunkowań wynikających nie tylko z wysokości, ale jakby to powiedzieć z proporcji. Mianowicie w momencie, kiedy wysokość jest zadana, a ustalił to plan miejscowy, no to zasada jest prosta. Im wyższy budynek, tym większy jest jego trzon. A ponieważ to była dosyć precyzyjnie zdefiniowana tak zwany footprint, czyli wielkość rzutu, któryśmy bardzo długo z miastem negocjowali w tą i z powrotem, no to konsekwentnie w momencie, jakby rósł budynek do góry, to rósłby również trzon, co by powodowało, że biura, czy też użyteczność biur, o których mówiłem przed chwilą, byłaby zdecydowanie niższa. W związku z tym cała wysokość, kształt i sposób funkcjonowania budynku drugiego jest wyznacznikiem, czy też efektem szeregu zmiennych. To nie jest tylko i wyłącznie, nazwijmy hasłowo, z metra cięta kiełbasa wieżowca. Projektując, zdecydowanie opieramy się na rynku materiałów lokalnych, to znaczy nie ma żadnych marmurów z Carrary i portugalskich, czy też brazylijskich materiałów. W związku z tym cały ten materiał jest wyprodukowany relatywnie blisko, jest po prostu zwyczajnie użyję tego sformułowania, chociaż nie lubię, jest polski. Co powoduje, że ten ślad węglowy już w trakcie jakby projektowania jest brany pod uwagę i jest cały czas rozpatrywany. Potem w naszym zapytaniu do wykonawców, czy też projekcie, dosyć ściśle są określone zasady organizowania placu budowy, tak? Czyli wykonawca co ma zrobić ze śmieciami, w jaki sposób je segregować, w jaki sposób odzyskiwać te elementy, które użyte zostały na budowie. Ta ściana wielka, o której mówiłem w tym pierwszym budynku, zresztą podobne rozwiązanie będzie w drugim, faceci zapytali, czy mają na tą ścianę produkować specjalne blaty drewniane jednorazowego użytku. Odpowiedź była, panowie, absolutnie nie. Proszę użyć wszystkich blatów, które są na budynku. Robimy recycling w trakcie budowy, a nie próbujemy stworzyć dzieło sztuki. Również dlatego, że zamysł był zupełnie inny. Właśnie zamysł był taki, że mamy taki materiał twardy, surowy w odbiorze budowlanym,
budowlany, nie ma żadnego powodu, dla którego mamy wydawać ani więcej pieniędzy na to, ani tym bardziej wycinać więcej drzew. W związku z tym cały proces od momentu rozpoczęcia projektowania, czy wręcz doradzenia Karimpolowi, którą działkę i dlaczego powinni w naszej ocenie kupić, do momentu, kiedy projektujemy, poprzez to, w jaki sposób wykonawca jest przez nas obowiązany do tego, żeby zorganizować zarówno plac budowy, jak i proces budowy, proces jakby pozyskiwania materiałów, to również w momencie, kiedy wykonawca pyta się, szanowni państwo, czy my możemy te lampy zastąpić innymi lampami z tego i tego powodu, my mówimy, nie mamy żadnego związku z żadną marką, z żadną firmą, w związku z tym do momentu, kiedy performance techniczny, wygląd i tak dalej są porównywalne, nie ma żadnego powodu, żeby zaproponowanej zmiany nie zaakceptować, natomiast jednym z elementów jest to, panowie, ale to nie jest brazylijska lampa, która płynie do nas 3 miesiące i to będzie kosztowało nie wiadomo ile pieniędzy i nie wiadomo jaki ślad węglowy zasłał. Nie, zdecydowanie nie. W takim procesie najistotniejsza jest świadomość. Niestety beton nie jest, łagodnie mówiąc, najbardziej eco-friendly, ani sposób jego wytwarzania, ani sposób jego transportu, ani sposób jego wylewania na budowie, no niestety również jest relatywnie trudny w utylizacji. Nie opracowaliśmy jeszcze do tej pory w Polsce takiego systemu budowania budynków wysokościowych z utylizowalnych elementów. Próbowano to robić na świecie poprzez konstrukcje stalowe. W mojej ocenie to się nie bardzo przyjęło. Zarówno są problemy z trwałością tego budynku, są problemy z ewakuacją z takiego budynku, są problemy z akustyką. Sama stal w sobie to jest znakomity i relatywnie prosty w odzysku materiał, natomiast użyty w takim budynku już jest bardzo trudny do recyklingu. Szyby mamy takie, jakie mamy. Nie da się wymyślić szyby, która spełnia dzisiejsze dosyć wyszybowane warunki akustyczne i termiczne, taka, żeby ona była w pełni recyklingowalna, tak? Aluminium też nie jest najbardziej przyjaznym środowisku elementem, a jednak je stosujemy. Tu nie ma drewnianych okien i szczerze powiedziawszy nie zetknąłem się z tym, żeby na takim budynku były drewniane okna. Natomiast, tak jak mówię, przy wyborze każdego z elementów za każdym razem pojawia się ten element wpływu na środowisko i oczywiście ktoś mi kiedyś powiedział, co ty opowiadasz za głupotę, wylanie 300 000 metrów sześciennych betonu, jakie to jest eco-friendly? Ja mówię, to no nie klas rośnie, tak? Trzeba budować, a trzeba to robić świadomie, tak? I teraz oczywiście można to robić świadomie na kilka różnych sposobów. Tak jak pan powiedział, można na to wydać bardzo dużo pieniędzy, ale w momencie, jak ma się wiedzę, świadomość i ten proces jest w pełni kontrolowany przez cały czas trwania projektu, tych pieniędzy wcale nie trzeba wydać dużo, a można to zrobić i można cały budynek zrealizować w sposób mniej wpływający na środowisko, bo tak, żeby zupełnie zrobić wieżowiec o powierzchni, czy tam, nie wiem, 40 000 metrów kwadratowych bez wpływu na środowisko, przypuszczam, że się nie da. Zdecydowanie staramy się unikać kwestii mody, znaków czasu, czy też pod jakimikolwiek trendami się znajdować. I we wnętrzach, i w projektowaniu, mówiąc hasłowo, zewnętrznym. Dla mnie najistotniejszą cechą, która charakteryzuje dobry budynek, czy on jest mieszkalny, czy on jest biurowy, czy on jest jakikolwiek inny, jest jego ponadczasowość. W momencie, kiedy budynek wygląda równie dobrze, przepraszam za wyrażenie, 20 lat po zrealizowaniu, to jest pełnia duby. Saski Crescent mieliśmy okazję realizować 15 czy 17 lat temu. Dzisiaj wszyscy mówią, kurczę, zarąbisty budynek. Nie zestarzał się. Odnowili wnętrza, zmienili furniry, ale nadal układ przestrzenny, funkcjonalny, sposób, w jaki on się wkomponował w miejsce, czy też w działkę, siedzi. I to są niezbywalne elementy, których nie da się spieprzyć, mówiąc hasłowo. W związku z tym niespecjalnie gonimy za trendami. Oczywiście cały czas bardzo skrupulatnie śledzimy to, co się dzieje na światowych rynkach, projektowania, budowania materiałów i tak dalej. Natomiast bycie trendy to nie jest nasz styl. Nazywam się Michał Główka, jestem kierownikiem budowy z ramienia generalnego wykonawcy firmy Warwood. Na Skylinerze 1 miałem okazję pracować jako kierownik robót, teraz mam przyjemność pracować jako kierownik budowy. Dla mnie jako kierownika robót, który miał okazję zmierzyć się z różnymi inwestycjami, filharmonie, budynki użyteczności publicznej, budowa wieżowca na pewno było wyzwaniem, było to coś nowego. Nieczęsto inżynier budownictwa ma okazję budować budynki wysokościowe. Było to na pewno duże wyzwanie, dużo nowych doświadczeń. Największym wyzwaniem była logistyka i konieczność dostosowania harmonogramu dostaw do postępującej fazy budowy, tak żeby to wszystko chodziło jak w zegarku szwajcarskim. Takie budynki są nasycone instalacjami przeróżnymi, sanitarnymi, technicznymi, elektrycznymi. Spięcie tego wszystkiego w funkcjonującą całość wymaga dużo czasu, dużo testów, dużo rozruchów. Udało się to wykonać. Mam nadzieję, że na Skylinerze 2 uda nam się powtórzyć ten sukces. Na Skylinerze 1 zajmowałem się kondygnacjami podziemnymi, windami. Te doświadczenia mogłem przenieść oczywiście na Skyliner 2, ponieważ mamy bardzo podobnych wykonawców. Moja przygoda na Skylinerze 2 spoczęła się tak naprawdę od funkcji koordynatora projektu. Siłą rzeczy musiałem się zapoznać dosyć szczegółowo, wielobranżowo z rysunkami wykonawczymi, co teraz jest bardzo pomocne i owocne, jeśli chodzi o pełnienie funkcji kierownika budowy i rozwiązywanie problemów technicznych. Funkcja kierownika budowy, no teraz jak gdyby dochodzą takie aspekty właśnie z organizacją terenu budowy, z rozwiązywaniem problemów kadrowych, z koniecznością
życie w zgodzie z sąsiadami. Mamy bardzo niewielkie odległości, funkcjonujące budynki, są to hotele, biura. Sąsiedzi są wymagający, ale staramy się to pogodzić tak, żeby nie zaburzyć tempo prac. No i żyć w zgodzie z najemcami również w Skylinerze 1. Nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że najtrudniejszą część budynku, czyli kondygnacje techniczne, które znajdują się w górnej części budynku, musimy wykonywać w aurze jesienno-zimowej. Wiadomo, że ta praca jest wtedy mniej komfortowa, jednak prac nie przerywamy. Na niższe temperatury mamy opracowany system elektronagrzewu. Jest to certyfikowany system. Z powodzeniem możemy wykonywać elementy konstrukcji żylbetowej nawet przy bardzo niskich temperaturach. Oczywiście jest to też konieczność zwrócenia większej uwagi na ciągach komunikacyjnych, oblodzenia, ryzyko poślizgnięcia, upadku. Wymaga to od nas większego zaangażowania, ale takie warunki nie są dla nas żadną nowością i na pewno sobie z tym poradzimy. Praca z człowiekiem jest trudna sama w sobie. Zespół może być niewielki, ale wiadomo, że tam, gdzie człowiek, tam jest tyle różnych pomysłów. Jeśli chodzi o konkretnie tę budowę, obecnie na budowie pracuje 170 osób, nie wliczając w to osób z kadry. Są to nasi podwykonawcy. Ustawienie ich w całym łańcuchu tych prac i ustawienie tej kolejności, które jest kluczowe, tak, żeby nie wygenerować niepotrzebnych dodatkowych kosztów, jest czasochłonne, wymaga wielu spotkań, ale od tego tu jesteśmy, żeby tą kolejność i odpowiednie tempo prac nabrać. Przede wszystkim na budowie bardzo dużą wagę przywiązujemy do segregacji odpadów. Na budowie Skyliner 2 ponad 95% odpadów, które wyjedzie z naszej budowy, trafia do dalszego recyklingu. I między innymi to pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej certyfikacji BREEAM, tak, na poziomie outstanding. Do tego dochodzą różne rozwiązania technologiczne, typu urządzenia dźwigowe, windy osobowe i osobowo-towarowe z systemem odzyskiwania energii z procesu hamowania wind. To również nam pozwala na zapunktowanie w całym systemie certyfikacji. Tych punktów jest bardzo wiele. Drewno, które stosujemy na budowie, posiada certyfikat FSC, pochodzi z lasów o odpowiednim zarządzaniu. Mamy dzisiaj 5 listopada. Jesteśmy na etapie zakończenia kondygnacji powtarzalnych biurowych. To oznacza, że 20 pięter biurowych wykonaliśmy w około 20 tygodni, czyli to jest 5 dni roboczych na piętro, co jest dla nas wynikiem bardzo zadowalającym. Na ten efekt pracowało 70 pracowników produkcyjnych, wiele osób podczas wielomiesięcznych prac i rozmów na etapie planowania i metodologii. W marcu zamierzamy zakończyć stan surowy i nie widzę żadnych przeszkód w oddaniu budynku w terminie.